Witam Was ponownie. Dzisiaj musiałem zrobić małą wycieczkę do Tulum, pobliskiego miasta, po moją klawiaturę do komputera, bo moja stara mi po prostu padła i bardzo ciężko mi na niej pracować. Jako że nie mam adresu praktycznie, bo mieszkam w lesie, w małej wiosce, to wszystkie moje te zakupy kieruję do tego hotelu w Tulum. Hotel jest mojego kolegi Kubańczyka, bardzo porządny człowiek, ciężko pracujący, uczciwy. Hotel zrobił bardzo przyjemny. Jakby ktoś kiedyś do Tulum przyjechał, to bardzo tutaj zapraszam, bo naprawdę warto. Jest czysty, ładny, może nie taki spokojny, bo trochę ruchu jest. Od morza jest 3 km, także niedaleko. Oni mają zresztą transport. No ale najważniejsze jest to, że jest dobre jedzenie. Mają swoją restaurację, jest smaczne, dobrze zrobione i czysto. I zapewniam Was, że żadnych sensacji żołądkowych byście nie mieli. Także to jest to. Ja przy okazji, jak już tu jestem, to pokażę Wam trochę innej części Tulum, bo Tulum jest dosyć dobrze znane już w tej chwili i jest wiele informacji na internet o hotelach, o turystyce, także nie będę tego powielał, bo to nie ma sensu. Natomiast Wam pokażę inne klejnoty Tulum, takie bardziej rzeczywiste. Także na razie tą część skończę i jak załatwię moje sprawy, to pojadę w te strefy mieszkaniowe tego miasteczka. No niestety wiele ludzi tutaj tak jeszcze mieszka i jest to dosyć typowe dla takiej mieszkalnej dzielnicy Tulum. Wygląda to biednie, bardzo biednie, ale masa tych ludzi nie robi tego z biedy. Oni po prostu tak, wiele z nich żyje. Wielu z nich ma porządną pracę, niektórzy mają nawet małe interesy, taksówkarze,
Także wielu z nich ma więcej pieniędzy niż ja, a tak sobie żyją. To wszystko to jest z jednej przyczyny głównej chyba, to jest to, że oni tak żyli od setek lat. Mieli takie małe domki drewniane, właściwie zrobione z gałęzi, poprzykrywane trawą albo liściami palmowymi i tak sobie żyli. A tutaj cywilizacja to przyszła bardzo niedawno. Ten stan Quintana Roo to właściwie powstał oficjalnie w latach 50. ubiegłego stulecia, a przedtem to było wszystko dzikie. Tam niejakie małe grupy tych miejscowych ludów zamieszkiwały i to wszystko. W latach 70. dopiero zaczęto budować Cancún, który dzisiaj jest wielkim resortem turystycznym. A jak ja tu przyjechałem na początku XXI wieku do Tulum, to tu nic nie było. Zupełnie. Tutaj były jakieś 3 domki na krzyż, jakieś 2 chałupki takie przy plaży i to było wszystko. A w tej chwili to jest oficjalnie już miasto, ma już swój zarząd. No i to się robią, wolno im to idzie, no ale się starają. Ta strefa turystyczna, no to jest w miarę tam przyzwoita, bo to też jest sporo inwestycji zagranicznej. Te centrum to tak mniej więcej, ale to wszystko możecie, jak ci powiedziałem, możecie zobaczyć na internecie. Natomiast te strefy mieszkaniowe to są słabiutkie. Jest kilka ładnych, ale to też jest ze względu na to, że to po prostu są przyjezdni ze Stanów, z Kanady, tam z Europy i robią takie osiedla mieszkaniowe dosyć ładne i nawet bogate. Ale przeciętni ludzie to tak mieszkają w domkach na dzisiaj. Te domki kiedyś to jeszcze były ładniejsze, bo to były takie paliki przykryte trawą albo właśnie mówię liściami palmowymi, a w tej chwili to mają dostęp do tych wszystkich kartonowych lamin albo takich jakichś blach falowanych i że te trochę trwalsze to przykrywają i to wszystko jest takie polepione i wygląda jeszcze gorzej niż te domki przykryte trawą i palmą, bo to kiedyś to miało charakter, a w tej chwili nawet charakteru nie ma, ale widocznie mi się przeszkadza i tak to tutaj im idzie. Oczywiście jak wam mówię, zwalają to wszystko na biedę, ale to gówno prawda, to oni nie są tacy biedni, jak się by wydawało. Także tu mniej więcej widzicie, jak to wygląda ta druga strona Tulum. Także był to mały reportaż z mojej wyprawy do Tulum. Dziękuję i na razie.